Słuchajcie, dzisiaj będzie o tym, jak włamać się do kampera, chociaż nie będzie to instrukcja włamywania się do kampera, a raczej jak złodzieje się włamują do kamperów, to Wam da taki pogląd, jak się zabezpieczyć, żeby oni tego nie robili. Z racji tego, że zawodowi złodzieje włamujący się do kampera wiedzą, jak to robić i ich naprawdę nie trzeba o tym szkolić, to ja Wam dzisiaj pokażę, jak oni to robią, a to Wam da pojęcie o tym, jak zabezpieczyć się przed tym. Więc jeżeli będziecie wiedzieli, jak oni to robią, to też będziecie wiedzieli, jak przed tym skutecznie się zabezpieczyć, bo to jest też informacja o skutecznym zabezpieczeniu, prawda? I teraz tak, zanim przejdziemy do tej informacji, do tego szkolenia w cudzysłowie, to już muszę powiedzieć, jak wiecie, Benek jest wystawiony na sprzedaż. Nie jest to tak zwana szybka sprzedaż Benka, bo myśmy go wystawili z zamiarem sprzedaży, ale to nie jest tak, że chcemy go sprzedać na już. Co prawda decyzja o sprzedaży Benka już była podjęta rok temu, jak zacząłem robić kategorię C, dlatego że kolejnym naszym kamperem już będzie kamper powyżej 4,5 tony. Kategorię C już zrobiłem faktycznie. No to żeśmy faktycznie zaczęli myśleć i poszukiwać dla nas kampera kategorii właśnie C, takiego już dużego. A dlaczego? To o tym w przyszłości. A propos sprzedaży Benka. Słuchajcie, on jest wystawiony w tak zwanej, w cudzysłowie, cenie zaporowej, po to, żeby mi handlarze nie dzwonili o 20, 21 czy o 22, czy ogłoszenie jest nadal aktualne. Cena jest do negocjacji dla kogoś, kto faktycznie Benek mu się podoba, a też usiądziemy do stołu, pogadamy i na pewno dojdziemy do wspólnego porozumienia, tak żeby obie strony były zadowolone. Też muszę powiedzieć, że Benek nie jest standardowym kamperem wypuszczany standardowo z linii fabrycznej. To, że on zszedł z linii fabrycznej, to zszedł z linii fabrycznej, ale on nie ma już nic wspólnego z takim stokowym kamperem. Dobra, ale to nie jest o tym film. Zaczynając od tego, naprawdę nie ma dużo możliwości włamania się do kampera i główna taka najważniejsza możliwość, no to są, właśnie, powiem Wam, jak zabezpieczyć się przed usypianiem, przed uspaniem w kamperze. To też będzie, ale to już... Dobra, to tam dalej. Najprościej i najłatwiej do trojaczków włamują się w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. Możecie gdzieś tam zobaczyć, że ktoś tutaj ma taką mikro dziurkę, czyli przez włożenie takiego śrubokręta, jakiegoś stalowego w tym miejscu, a można się włamać. I teraz tak, tam jest po prostu taki mechanizm, który jak się to przyciśnie, to się całe auto otwiera. Ten mechanizm jest od centralnego zamka. I dlatego tutaj wkładają śrubokręt, żeby po prostu ten mechanizm otworzyć. A włożenie tutaj śrubokręta w to miejsce nie jest, że tak powiem, jakieś specjalistycznie trudne. Złodziejom to zajmuje z reguły do 15 do 30 sekund. I teraz tak, przed tym jest jak najbardziej skuteczna metoda, już ją właśnie teraz pokazuję. Przed tym jest najbardziej skuteczną metodą, jest zewnętrzna nakładka, którą tu widzicie, i też jest wewnętrzna. Benek oczywiście ma zamontowaną tą wewnętrzną nakładkę, która idzie od środka w takim dużym tym, stalowa, oczywiście stalowa część, i to jest jedyna możliwość, najczęstsza i jedyna możliwość wejścia do kampera. O drugiej metodzie, o zabezpieczeniu się przed tym włamaniem tutaj, to będzie za chwilę. Kolejne włamanie, jak wiecie wszyscy, to jest wybicie tej szyby. Po to się wybija tą szybę, żeby ręką sięgnąć do klamki. No to ponoć jest trudniej wybić, chociaż nie wiem,
Ja nie widziałem, jak wiecie, czy ktoś miał wybitą tą szybę, bo przyznaję, że nie widziałem nigdzie, żeby komuś wybili tą szybę, ale tą faktycznie tłuką najczęściej. No i teraz tak, słuchajcie, główne zabezpieczenie to Benek oczywiście ma zamontowaną folię antywłamaniową. Tu i tu. Przyznaję, że folia antywłamaniowa nie jest to tania rzecz. Pewno ma wpływ na cenę Benka, ale tu może teraz będziecie widzieć, w tym miejscu jest różnica, to jest szyba, a to jest folia antywłamaniowa i ona idzie na to okno i na to okno. Folia antywłamaniowa ma to do siebie, że ta szyba, ona pęknie, zbije się, ale zostanie taka pajęczyna i nie będzie szansy. Oczywiście jak ktoś tam będzie tłukł w to jakąś przepotężną siekierą, długo z uporem maniaka, to tak, jak najbardziej tak. Tutaj nie ma takiego problemu, że folia antywłamaniowa też zabezpieczy. No ale jeżeli jest to taki złodziej, ten parkingowy, tak zwany, taki szybki, w którym my jesteśmy na plaży, oni przychodzą, wybijają tu nam tą szybę, łapią tu za klamkę, bo po wybiciu tej szyby chcą złapać za tą klamkę, żeby otworzyć nam kampera, tak? Przed tym całym włamaniem najbardziej skuteczną metodą jest oczywiście ten zameczek. Tu oczywiście my zawsze mamy Benka zamkniętego na ten tak zwany skobel, bo to, że nam tutaj wytłuką okno i otworzą zamek, no to wiadomo, ten skobel jeszcze by musieli go otworzyć. Jego nie da się tak przekręcić, tak jak teraz widzicie. Jego trzeba mocno do środka wcisnąć, więc to już jest utrudnione. A jak widzicie, jeszcze ma klucz, a my najczęściej oczywiście w takich strategicznych miejscach, gdzie moglibyśmy tutaj się czuć niepewnie, to jeszcze ten klucz zamykamy. Tamte drzwi z tamtej strony, jak wiecie, po przeciwnej stronie też to samo zabezpieczenie mają, gdybyśmy z tamtej strony stracili okna. Dobra, ale jest jeszcze jedno bardziej skuteczne zabezpieczenie od tego, a mianowicie tutaj. To, co tutaj widzicie, to oglądał nasz kanał o filmach, jak zabezpieczyć kampera. Ja tu go teraz pokazuję, który to jest film. No to większość zabezpieczeń w naszym kamperze zna. No ale dziś tak naprawdę robimy o tym, jak się złodzieje włamują i jak my się przed tym zabezpieczamy. I teraz uwaga, to jest ten element. To jest, ja Wam powiem tak, najprostsze rozwiązania. Proszę, to jest taki element i on oczywiście, ja go tu ściągnę. Czekajcie go. To nie jest też takie łatwe go ściągnąć, co mi się też podoba, że to nie jest łatwe. I zobaczcie, to sobie może chyba każdy zrobić. Znam mojego kolegę Bajkawana, pozdrawiam, który sam to zrobił. No ja oczywiście nie mam takich zdolności. Jak wiecie, to się tutaj zaczepia w miejsce pasa, tam w miejsce pasa to się zaczepia, a tu z tej strony jest to przypinane w ten sposób. Więc słuchajcie, nie ma bata, drzwi nie zostaną nigdy otwarte. Mam nadzieję, że będzie to widać. Ja Wam pokażę, ja to właśnie założyłem. To jest tutaj zahaczone w tym miejscu. No i oczywiście tam na dole. I teraz zobaczcie, jak się zachowają drzwi. Zakładamy, że ktoś się włamał tutaj, otwierając centralny zamek, lub że ktoś wybił szybę. I teraz zwróćcie uwagę, że to jest taki element i koniec. I to wszystko, co złodziej może zrobić, on tego tu już nie jest w stanie wyrwać. W żaden sposób tego nie wyrwie. Wszystkie rozwiązania siłowe też odpadają. Więc w naszym przypadku, jak zamykamy na ten górny łucznik i ten oczywiście tam na dole, to można powiedzieć, że drzwi są praktycznie nie do sforsowania, nawet jeżeli ktoś wie, że tutaj są te dwa zamki. On po prostu za dużo czasu straci. No i teraz tak, zostały nam kolejne drzwi, bo ja Wam powiem, że te drzwi od kierowcy i od pasażera, to my mamy praktycznie
zawsze pozamykane. Zawsze pozamykane, więc zostały nam te drzwi. Teraz tak naprawdę te drzwi tutaj są zamknięte tym skoblem. Ten skobel też można oczywiście rozwalić, bo to nie jest tak, że nic nie można rozwalić, ale to jest kolejny element, który trzeba sforsować, tak? No i zabezpieczenie tych drzwi od wewnątrz, ale tego już teraz nie będę pokazywał. Niech to będzie taką tajemnicą dla ludzi, którzy by chcieli wejść do bęka, to już wiedzą, że przykładowo przez drzwi pasażera kierowcy nie wejdą, więc pozostają im tam te drzwi, a tam też nie chcemy wiedzieć, jak są zabezpieczone. Więc można powiedzieć, że my w bęku śpimy mega bezpiecznie. Ale ktoś powie, że przez szybę. Tak, oczywiście wszyscy wiemy, że tutaj podważają te szyby, wkładają w to miejsce takie płaściutkie łomiki, podginają mocno podkręcane. I teraz ja Wam powiem tak, najbardziej skutecznym elementem, który tutaj chroni, bo nie da się założyć takiego rozwiązania, chociaż gdzieś tam Niemcy wymyślili, że tego się nie da otworzyć i są tam takie metalowe zabezpieczenia montowane na tym oknie. Ja akurat sobie odpuściłem, poszedłem w rozwiązanie tak zwanego alarmu otwarcia. Alarm otwarcia chyba jest teraz najbardziej skutecznym alarmem na rynku, dlatego że można chodzić w kamperze sobie cały czas, funkcjonować 24 na dobę, a w momencie, gdyby Wam ktoś otworzył jakieś drzwiczki, okno jedno, drugie okno, czy nawet te drzwiczki garażowe, automatycznie włącza się jeden wielki, głośny alarm. Tak finalnie przychodzimy do tego, dlaczego my na przykład nie stosujemy tych alarmów antygazowych, antyusypiających. Usypianie gazem w kamperze to jest największy mit karawaningowy i ja szczerze nie rozumiem, dlaczego nikt go do tej pory nigdzie nie obalił i nikt na YouTubie nie powiedział, że nie można nikogo uspać ani w przyczepie, ani w kamperze. Jest to nierealne. I teraz to, że ktoś mówi, że został uspany, nie, słuchajcie, to teraz tak, dwie sprawy. My wszyscy podczas snu, każdy z nas, oczywiście są wyjątki, żeby to tak nie było, są wyjątki, mamy tak twardy sen, że w nocy przez nas można przejść, a my nie będziemy wiedzieli. Tym bardziej jak jedziemy na trasie, przez trasę, wszyscy jesteśmy zmęczeni. I w momencie, gdy kładziemy się spać, włącza nas się ten taki kamienny sen, że można wejść do kampera, pokazywaliśmy jak, dziurka przez drzwi, zamek się otwiera, bo nawet tutaj nie trzeba wybijać nic, jak będziecie mieli to zabezpieczenie tutaj, to podczas snu Wam nikt nie wejdzie, nie ma najmniejszej takiej opcji i oni chodząc po kamperze, słuchajcie, oni Was nie obudzą, bo macie tak kamienny sen, że tego się nie da się obudzić. Niejednokrotnie każdy z Was wie, możecie sobie pogadać, rozmawiacie między sobą, jak to mówi Adrianka, mówi Tomek tak spał, że mogłam całe mieszkanie wynieść, on by się nawet nie szczaił. I to jest, że tak powiem, główna przyczyna, dla której jesteście okradzeni podczas snu, a wszyscy tłumaczą, zostaliśmy uspani gazem. I teraz uwaga, dlaczego nie można Was uspać z gazem? Nie ma takich gazów, które by Was uspały. Nie ma takiego gazu na rynku, na świecie, którego ktoś przykładowo przez szczykawkę psiknie, powiedzmy, no nie wiem, no jakąś tutaj dziurkę gdzieś znajdzie, bo to też jest, trzeba wiedzieć, że jakąś dziurkę trzeba znaleźć w całym kamperze, wcisnąć ten gaz
i policzyć tam do 33 minuty i wy już śpicie. Nie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Kto używa czata GPT, kto używa Gemini, sztucznej inteligencji, to będzie wiedział, że jest to nierealne. W szpitalu jesteśmy usypiani, ale przy tej operacji jest anestezjolog, który oblicza ilość gazu potrzebującego na to, żeby nas uspać. Jesteśmy wybudzani, są przy tym lekarze. Ilość gazu, która by była potrzebna do wpompowania, do przyczepy lub do kampera, możecie sobie sprawdzić, są to wielkie butle gazowe, które naprawdę kosztują kosmiczne pieniądze. I nikt nie będzie wydawał kosmicznych pieniędzy, nie będzie chodził z tymi butlami gazowymi po parkingu, żeby przeszukać waszego kampera, bo będzie się łudził, że zakosi wam laptopa czy kamerkę. Bo z reguły co można zakosić w kamperze? Garki, ciuchy, ubrania. No nie, głównie szukają kosztowności typu złoto, pieniądze, czyli coś takiego, a na resztę nie mają czasu, bo nikt nie będzie wam wyciągał mikrofalówki z kampera czy ze stawów sceptera, tak? Więc słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żeby kiedykolwiek kogo uspali w kamperze, a wszystko to są po prostu tak zwane mity obudowane z opowiadań. Człowiekowi najłatwiej powiedzieć: uspali nas w kamperze, rano obudziliśmy się z wielkim bólem głowy. I teraz słuchajcie, ten wielki ból głowy to jest od tego, że większość z nas w kamperach może też spać przy zamkniętych wszystkich oknach, nawet tych dachowych, gdzie one się na noc powinny być tak uchylane, zawsze na noc okna dachowe powinny być uchylane, dlatego że my, mieszkając w kamperze, który jest szczelnie zamknięty, słuchajcie, produkujemy wszyscy dwutlenek węgla. Ilość wyprodukowanego dwutlenku węgla tylko i wyłącznie wzmacnia nasz sen. Ten sen jest jeszcze bardziej taki nie do wybudzenia, tak? I ten sen jest taki twardy, tak? Przy którym mówimy: uspali nas gazem. I teraz, żeby was głowa nie bolała i żebyście tak twardo znowu nie spali, to też trzeba się zorientować, jakie są dobre warunki snu. Przede wszystkim dostęp do świeżego powietrza, żeby dwutlenek węgla, który my wszyscy produkujemy w środku kampera, miał gdzieś wychodzić, gdzieś to rotowało. My na przykład śpimy cały czas z włączonym wentylatorem, który jest w łazience. Czy jest zimno na dworze, czy ciepło, ten wentylator cały czas rotuje nam to powietrze. Słuchajcie, jak macie jakieś wiadomości albo się nie zgadzacie z tym, co ja tu wam przekazałem, śmiało zapraszam do pisania. Tymczasem pozdrawiam wszystkich naszych wiernych widzów serdecznie. Fajnie z niektórymi się spotkać podczas trasy. Strasznie nam się podoba, jak machacie do nas ręką. My wtedy wiemy, że wy nas znacie. No i jest szansa na przywitanie się i porozmawianie, bo przyznam szczerze, my was nie znamy tak naprawdę. Kiedyś miałem 3 widzów, to wiedziałem, kto to jest, tak? Mój brat, moja mama i moja córka, tak? A teraz, powiedzmy, to się już tak fajnie grupa uzbierała. Więc do następnego.